Witam, dzisiaj zrobię 100% w Reventury, które posiada aż 101 osiągnięć. A teraz zapraszam do oglądania. Dobra, nie da się. To dzisiaj gramy Januszem. Mam mieczyk. No to co? Jada. Pierwsze zakończone. Janusz był tak podekscytowany tym, że otrzymał miecz. Nie mógł doczekać się pojawienia jakiegoś mrocznego słupca i dźgnął starca po drugiej stronie jaskini. W dodatku ukradł jego portfel, ale z niego bandyta. No i pierwsze osiągnięcie wleciało. Janusz spodziewa się, że te mroczne słupy będą nieszkodliwe, ale zabiorą tylko jedno serce z paska życia. Albo zabiorą tylko jedno paska. I zrobił dokładnie to. Zabrał jego małe, słabe serce. I zakończenie trzecie. I kolejne osiągnięcie. Chodź tu, strażniku! Myk! Strażnika! Janusz wyciągnął legendarny miecz z kamienia tylko po to, by wbić go w ciało strażnika. Został aresztowany, a potem publicznie stracony za bycie dupkiem. No i zakończenie czwarte. Piękne. No i osiągnięcie. Dobra, teraz nie gramy Januszem, tylko Jarkiem. O, miecz tu jest. No to co? Teraz lecimy na króla. Niech żyje król Jarek! Po tym jak poprzedni król zakończył swoją kadencję, Jarek wprowadził królestwo w okres dobrobytu. Dość krótki, gdyż jego pomysł na zdobycie władzy szybko znaleźć naśladowców. Królobójca. Dobra, nie mamy drugiego. Co może być drugie? 2 lata później. Król Jarek, krótko panujący, szybko wrócił do zdrowia po próbie zabójstwa. Aby nie stracić życia, rzekł się tronu i przysiągnął on lojalność nowemu władcy. Okej. Tego dnia Jarek potknął się o kamień leżący zaraz przed swoim domem i zarył twarzą o ziemię. Strażnik stojący nieopodal zaczął się zastanawiać, czy to aby na pewno bohater, którego potrzeba królestwu. Ale jaja. No, ale jaja wyjechał na kamieniu, tak o. No i mamy drugie zakończenie przy okazji. Oho, komin! No to co, wskakujemy. Jarek wskoczył do komina, czując ducha świąt i rozdając wszystkim kopie gry Reventurę. Wszyscy wprost pokochali tę grę i wystawili jej ocenę 11 na 10 na internecie. My niczego nie sugerujemy. 30 zakończenie. O, 30. Daleko wyleciałem. Dobra, teraz my jesteśmy Mikołajem. Dobra, trzeba skoczyć do lawy. Źle wyliczony skok poskutkował tym, że Jarek wpadł do lawy. Nie był to koniec, jakiego się spodziewał, ale na pewno taki, na który zasłużył. Podłoga to lawa. 6 zakończenie. Świetnie. 7 na 10, na 100, jest dobrze. O? Jakub tutaj ostrzegaliśmy? No dobra. Wspaniałe piksele. Badając przepaść bez dna, Jarek zamknął oczy i przypomniał sobie tą zdradziecką tabliczkę. A tak szczerze, ponieważ była to przepaść bez dna, Jarek po prostu umarł z głodu. Świetnie. Gorączka złota. Zakończenie 10. Dobra. I będziemy grać nową postacią. O, ale jak? Tu pewnie jakaś będzie wpadka do ten. O, dzień dobry. Popielił mnie. Stanięcie od tak przed ziejącym smokiem nie było jedną z mądrych decyzji, które podjął w swoim życiu Jarek, ale z pewnością była jego ostatnią. Jarek na pewno smokowi zasmakował. Pieczyste, zakończenie 14, a ja nie umiem czytać. Ale mamy zakończenie 14, tak? Dzień dobry, tarcza! Jarek był bezpieczny za swoją tarczą, dopóki ta nie stopiła się pod wpływem smoczego ognia i nie przykleiła mu się do twarzy, tworząc piękną maskę. Aha. Człowiek w stalowej masce. Stopiła się po prostu. Okej. O, zakończenie zatem. Wygląda na to, że Jarek zrozumiał znaczenie drzwi, ale i tak próbował przebiec pod nimi. Nagle został zmiażdżony przez ich ogromny ciężar. A, 67 zakończenie. Dzień dobry. W niego. Mieczem. Ciężkie jest życie handlarza, niskie płace, nadgodziny, nieprzyjemni klienci i ten okazjonalny seryjny zabójca, który wpada do twojego sklepu w gacie po żebrach i kręgnie tu w tło. Klient ma zawsze rację, dokładnie. A, piękne 9 zakończenie. O, wskazówka tam jest. A jak pójdę spać? I tyle, pójdę spać. Z nami po prostu się nie chce. Tego dnia, gdy plackostwór został w puszku, PKB królestwa wzrosło o 200%. Mroczny lord przeszedł z nudu na emeryturę, a naukowcy odkryli lek na raka. Oby tak dalej, plaskostwór. Dzień wolny, no i fajnie. Takie rzeczy się stały, bo odpocząłem. Klasycznie.
No trudno. To spory wyczyn, zostać przebitym przez 18 szpikulców naraz. Plackostwór czuł ból na każdym centymetrze swojego ciała, ale był zadowolony. W końcu było to rekomendowane osiągnięcie. A, najsik. O. Jarek wszedł do rury ściekowej i wpadł do szamba, gdzie rozpuściły go toksyczne ścieki królestwa. Tak się zapytam, kto o zdrowym umyśle schodzi do ścieków? Ja, piękne. Myślałem, że jakiś Mario będzie tutaj, a zostałem oszukany. Bierzemy ją i idziemy na smoka. Odznaka lawy odparła ognisty oddech smoka, ale nie jego szpony. Żaroodporny. No prawie by było. O, idziemy na smoka. Jestem gotowy na ciebie. Tarczą i oznaką w ręku Jarek Hop 2 był całkowicie odporny na wszelkie obrażenia zadawane przez smoka, ale nie na ból spowodowany przez bycie ciągle atakowanym. Jego ciało wytrzymały, jego nerwy już nie. Jak ja mam go ubić? Nie wiem. To jak ja mam go ubić? Pirania mnie zeżre. Być może Jarek V2 nie umiał czytać, albo nie wiedział co to pirania, ale może był idiotą. Żarciem dla rybek na pewno był. No i git. Ja. Nie, Sparta 626 XD. Co się stało? Wygląda na to, że ktoś sobie poszedł bez zapauzowania gry. Bez odpowiedniej opieki Jarek 2 po prostu zdech. Jak tam twoja przerwa? Ktoś właśnie zginął po tobie, bo tobie zachciało się siku. Jarek z ciebie wywalił, bo czytałem czat. Co jest? Ale jaja, ej, nie wiedziałem, że za to jest zakończenie, nie? W roku twojej winy i zażenowania oto narodził się nowy bohater. Oho! Popielec! Gramy teraz popielcem, a teraz biorę łopatę. No i tak, o, i piąta rzecz. Całym ekwipunkiem popielec jest teraz gotów na każde wyzwanie. A przynajmniej był, dopóki jego kolana nie ugięły się pod wielkim ciężarem. Ostatnie jego słowa brzmiały, czego nie żałuję. Dobra, udało się 26, świetnie. Dobra. Mamy 20 już, jest dobrze, jest dobrze. Tutaj do smoka powinien spaść i... Dobra! Rozwaliłem smoka w końcu. Popielec pokonał złego smoka i przejął jego górę skarbów, ale ponieważ nie odnalazł on wyjścia, na powierzchni jego kości znajdują się pośród szczątków innych śmiałków, takich jak on, łowca potworów. Ale udało się. Ubiłem tego smoka. Dobra i mamy. No to lećmy na lewo, lecę na lewo. O. Sławek roztrzaskał się o skałę, gdy armata nagle wybuchła. Używanie armat jako środka transportu jest zaistnie szybką, ale nie najbezpieczniejszą opcją. 95-owa gwarancja użyteczności czasem po prostu nie wystarczy. Czekaj, następnym razem coś tam było weź. A, czyli wybuchło mi, no. A, kasa. Sławek odnalazł skarb piratów wewnątrz wraku statku. Jego rady szybko wyszła, gdy założył wśród kolejną kopię gry Reventurek. Już był taki bezduszny, że zostawił tę wspaniałą grę w takim miejscu. To piękne. Jo, jestem piratem? Sławek płynął coraz bardziej w głąb oceanu. Nikt nie wiedział dlaczego. Po prostu płynął i płynął i płynął. W końcu zmęczył się i utonął. Rodzina Dana wiedziała, że wystrzakiem to on nigdy nie był. Świetne. No i mamy zakończenie kolejne, 97. Oho, da się położyć bombkę. Zobaczymy co się stanie. Królestwo od dawna nakładało na ludność ogromne podatki. Nie świadczyło usług ZUS-owskich, a jej władzy zawsze byli nieco porąbani. Sławek i jego bomba szybko zakończyli rządy tyranów. W końcu ktoś coś zrobił, zamiast tylko biernie się przyglądać. Nie. Pięknie. Niech żyje rewolucja. Zdobyłeś wędkę. Ajsik. Zdobywszy tą wędkę, Sławek nagle zapragnął złowić trochę ryb. Minuty zamieniły się w godziny, godziny w lata, a lata w martwą księżniczkę, której nikt nie zdołał uratować. Hobby. No i jest, poszłem łowić. Co, koło obchodzi jakaś księżniczka. Łowienie jest ważniejsze, tak? Jak spadnę? Spadek z wysokości na skały był bardzo bolesny. Ale Sławek był cały i zdrowy, gotów na nową przygodę. A nie był. Świetny. 27. Byłeś pana przytulasa. Zaraz po adoptowaniu kota Filemona, Sławek zatopał jeszcze kilka kociaków tak bardzo koło te słodkie futrzaki. Niestety koty gubiły bardzo dużo futra i w końcu Sławek udławił się ich kłakami podczas... No ja pierdolę. Okej, czyli mamy teraz, możemy wszystko przytulać. O, zaczyna się. To co, lecimy teraz na strażnika.
Filemon rzucił się, a objęcia strażnika, ale wygląda na jego, o kurde. Ale wylądował na jego włóczni. Strażnik nie ruszył się ani krok, podczas gdy Filemon umierał w mięczarniach. Co za profesjonalizm. Ja pierdzielę, nadziałem się na włócznie po prostu. Idziemy to przytulić. Te lśniące oczęta, te malutkie stópki. Grzegorz nie mógł się po prostu oprzeć urokowi mrocznych sługusów. Niestety, ale mroczne sługusy także dają obrażenia przy dotyku, więc przytulanie ich nie było dobrym pomysłem. Alergia na słodkości. O. Ciekawe. Teraz idę po tą truskawkę, ja chcę tą truskawę, nie? Mam truskawkę. Zdobyłeś truskawkę. Naprawdę trzeba kochać truskawki, by wspinać się po jeden na szczyt góry. W drodze na dół Grzegorz złamał nogę, ale truskawki warte są wszystkiego. Truskawka. No i dostałem truskawkę i złamałem nogę. Dobra, teraz króla. Cześć, dobra, przytulamy króla. Władek rzucił się w objęcie króla i dał mu epickiego całusa w brodę. Wszyscy zebrani w komnacie poczuli się niesmacznie i nie wiedzieli co robić. Zdecydowali się poliwić i dać królowi nieco prywatności. Malinowy król. Dobra, 18 zakończenie jest zrobione. Dobra, chodź tu! Cześć! Co się dzieje? Smok potrzebował po prostu nieco delikatności, a królowa Władek wiedziała kiedy się do niego przytulić. Szybko stali się najlepszymi przyjaciółmi, codziennie grając razem w gry i pożerając żywcem napotkanych bohaterów. Obiad dla dwojga. Super, zostaliśmy przyjaciółmi. Po co walczyć, jak można zostać przyjaciółmi ze smokiem? Dobra, do dziada. Królowa Władek szybko zrozumiał, co tak naprawdę znaczą słowa starce. Już nigdy nie został on sam. I przytuliłem serca. Królowa Władek skoczył by uściskać kurczaka. Jego rodzina przyleciała, by pokazać swą miłość. Wszyscy pokochali się nawzajem. To było dobre zakończenie. Ciesz się nim póki możesz. No i fajnie. Super. Możliwe zakończenie. Happy end! Ej, przytulimy to! Albo ją! O kurwa, się zostałem. Wygląda na to, że księżniczka Julka była chroniona tylko przez kowadło na sznurku, ale także przez mimika, który przybrał jej kształt. Królowa Władek został pogryziony, przerzuty strawiony i w końcu zmieniony w bohaterską papkę. Myślałem, że coś... Ja wiedziałem, że coś się stanie. Czemu on ma kuszę? Jeździł, wszedł do sklepu z dziwacznym mieszkiem, po czym rzucił się w ślady na sklepikarza, wskał go tak może, że złamał mu kark. Potem zamienił sklep popularnie, tak by móc ukochać każdego przybywającego. Złamał mu kark, tak o, przez przypadek sobie. Kuszą ptaka uderzymy. Znaczy kurczaka. Jeździł nie po... Nie, był zadzierać z kurczakiem. Jego wielka rodzina zrzuciła się na naszego bohatera i pożarła go żywcem. Mamy zakończenie 63. Pomoc okropnie się czuję, tak wiem. Wielka odpowiedzialność spoczywa na właścicielu tej broni, więc Jeziuniu zrobił to, co było trzeba zrobić. Znalazł i zabił bestię, która wystraszyła go dawno temu. Aha, zaraz się coś stanie. Tak, w końcu był martwy. Wiedziałem. Słodko-gorzka zemsta. Ale kolejne. 74 się udało. A nie, cześć. Jakie sekrety są ukryte pod tajemniczą windą fortecy? Przynajmniej jedna lekcja. Wskakiwanie na dno szaftu to nie jest dobry pomysł. Piętro -1. Laskostwór, zawiedziony tym, że nie znalazł nic na wielkiej górze, zbiegł w dół i rzucił się z półki skalnej. Tylko silny grzmot o ziemię mógł go w końcu uspokoić. Na chmurę, doleciałem na chmurę. Nice. Fortnite! Bez dłuższego namyślania Little Soul wszedł na pokład latające maszyny. W środku było jakieś 100 zdenerwowanych typów, każdy patrzący złowrogo na drugiego. Ten kierowca zaczął wykopywać wszystkich przez tylne drzwi bez żadnego powodu. Igrzyska śmierci. Świetne. Fortnite. Idziemy ten... A, czekaj, wybuchnę sobie. Little Soul był bardzo ciekawym stworzeniem. Tego dnia zapytał się sam siebie, cóż się stanie, jeśli będę w pobliżu bomby, gdy ta wybuchnie. Oparzenia, rany wybuchowe na całym ciele, oto co się stanie. Nie próbuj tego w domu. No i super. Mogę pojechać sobie do góry.
Oj, umarłem. Nie są takie bezradne, gdy ich jest więcej, co nie? Litlesol szybko został otoczony, pokonany, a potem użyty jako zabawka. Co za gromada. Przegraliśmy po prostu. A i za to zakończenie. Okej. Odwaga doda ci skrzydeł. Bez wahania Sługus Little Soul skoczył z klifu. Wiedział, że jeśli uwierzy wystarczająco mocno, doskoczy na drugi koniec. Niestety, to nie wystarczyło. Nie rozwalił. Okej. Do końca. O! Ej, Harakiri jest! Little Soul nie wiedział, co ma zrobić. Chciał odkryć jakieś nowe zakończenie, ale ciągle mu się to nie udawało. Zdecydował się więc popędzić rytualne harakiri za pomocą swojego zaufanego przyjaciela miecza. No i on zakończy 47. Harakiri. Miękki grunt, tu. Oho! Rozwaliłem go. Cóż, może nie tak do końca, gdy mroczny zostawił tu swoje fundusze emerytalne. Być może nie uda ci się go pokonać, ale przynajmniej zrujnowałeś jego przyszłość. Pula wygranej. No jelo! Zrujnowałem komuś przyszłość. Nic nowego. Czarny kryształ tak zamącił w głowie naszego bohatera, że ten pociągnął za złą wajchę. Olgiewok zamienił się w krwawy placek. No i tyle. Okej, czyli znaleźliśmy kolejną rzecz. Mi dźwignię to teraz po środku. Aha, lewo, no, tak, o. Olgiewok nie mógł się oprzeć wspaniałemu zapachowi wydzielenemu przez Bigus ukryty w... Nawet gdy kolce wystające ze ścian dawały wyraźnie. Ale ja jestem głodny. Jasny, był głodny i pociągnął za złą się. No i... O, jeszcze można hakiem by na górę polecieć. O, ale mamy kowadło. Zdobyłeś jednotonowe kowadło. Olgiewek nie mógł się oprzeć pokusie dodania tego seksownego kowadła do swojego ekwipunku i spadł wprost na niesławny dziedziniec kowadeł. Po upadku żył on jeszcze kilka sekund, dopóki kowadło nie zmiażdżyło jego mądrej główki na setki mądrych kawałków. Agreed, drugie osiągnięcie. Hop. O, kur... Kto mógł przewidzieć, że te kolce polecą po skosie? Olgiewek siarczy się przeklinał deweloperów gry i przysiągł zemstę, po czym się wykrwawił. To pułapka, zakończenie 70. Najsik. To jest. Z powrotem w królestwie i z czarnym kryształem w dłoni, Olgiewok mógł w końcu spełnić swoje najskrytsze marzenie. Sprawił, że ci, którzy się kiedyś z niego naśmiewali, brutalnie eksplodowali, gdy tylko Olgiewok strzelił palcami. Dobra, kurczaka dajemy. Ale da się z nim dobiec, prawie. O kurde. Ech! Mroczne moce mrocznego ołtarza przemieniły kurczaka w potwora, który składał bomby zamiast normalnych jaj. Okej, ciekawe. Coś trzeba tu zrobić. O! Zrobiłem coś. Całe jedzenie w spichlerzu zgniło i wszyscy w królestwie poumierali z głodu. Z drugiej strony Olgiewok znalazł wspaniały kapelusz w jednym z dzbanów. No i okej, udało się. Zrobiliśmy 31 przez przypadek. W sumie. No nie, trafiłem. Trafiłem do księżniczki. Poszukując bardzo heroicznego sposobu na uratowanie księżniczki, Olgiewok przecisnął się przez wentylację zamku. Część tunelu zapadła się, a księżniczka Julka zginęła, gdy Olgiewok spadł jej na głowę. Ups, no... Zdarza się. No i ostatnia rzecz. Co się stanie? No i naładowałem ołtarz ofiarny. Olgiewok w końcu pozbył się całego swojego ekwipunku. Z tego powodu straszny potwór kapitalizmem zwany poszukać innego królestwa do zrujnowania. A! To tyle. Okej. Bez nic, zabierajmy się lepiej stąd. Jakiej nagrody Olgiewok mógł chcieć w zamian za pokonanie tych wszystkich wrogów i pułapek? Racja! Noc z księżniczką w łóżku. Olgiewok szybko jednak zwiał. 45. Odblokowane. Nie traktuję jak przedmioty. Proszę. Olgiewok chciał się dowiedzieć, czy dźgnięcie księżniczki w serce odblokuje jakieś specjalne zakończenie, ale księżniczka Julka po prostu zmarła. Olgiewok czuł się nieco odpowiedzialny, ale nie był pewien, bo nie znał się zbytnio na kobietach. Piękne, 64 odblokowane.
Dobra, księżniczkę teraz przytulamy. Olgiewek rzucił się w ramiona księżniczki, by pokazać, jak bardzo pożądał miłości. Księżniczka Julka natomiast odsunęła się i zostawiła go dla strażnika, który stał za nim, a który zaimponował księżniczce swoim nadzwyczajnym stoizmem. Ej. Palipka. Dobra, idziemy po pierwszą kulę armatnią. Dzień dobry, sklepikarzu. Zdobyłeś pocisk nuklearny. Mam. Dałem? I dobra, zakończenie, wiedziałem. Enik był lubiany przez wszystkich w mieście. Wypracował 40 lat jako strażnik i dzisiaj był jego ostatni dzień w pracy. To cud, że przeżył tak długo z tak dużą ilością sadystów w okolicy. 84. Okej, przeżył. I z niej skorzystamy. Pup. I w sklepikarza! Na pewno. Atomówka była zbyt cenna, by ją zużyć w błahy sposób, więc Olgiewek załadował ją w specyficzną armatę. A potem cieszył się jak dzieciak z tego, że zwrócił kupcowi towar w tak niecodzienny sposób. Ja pierdzielę, no to ciekawa reklamacja, no. Można i tak, nie? Kolega załatał dach. I kolejna! Bum! Znudzony tradycyjnymi sposobami walki ze złem, Olgiewek zdecydował się rozwiązać problem w bardziej bezpośredni sposób. O! To było super efektywne. 27. I księżniczka... Aha. Olgiewek i księżniczka Julka nie zauważyli dziury w podłodze i spadli wprost na niesławny dziedziniec z kowadeł. Wtedy zostali zmiażdżeni przez dwa kowadła, które pojawiły się znikąd, ponieważ... To jest gra. I księżniczkę tu trzeba wsadzić. Proszę, moce ołtarza sprawiły, że Olgiewok oraz księżniczka Julka zostały połączeni w jedno seksowne stworzonko. Horda Sługusu pobiegła za nim, gotowa podzielić się z stertą całkowicie niewinnych i poprawnie politycznych fanartów. I to był chyba ten... Jak się nazywa ta postać? To jest... Bowsete? O kurwa. Nie bojąc się niczego, Krzysiek rzucił się z mrocznego balkonu. Dlaczego to zrobił? Frustracja, depresja, samotność, a może potrzebował zastrzyku adrenaliny? Oczywiście, że tak. Mroczne sporty ekstremalne. Ja. No, mam idealny pomysł, patrz na to. A ja w ciebie tak wierzyłam. Plan ucieczki, jaki miał na myśli pan Krzysiek, był aktualny, ale niezbyt przemyślany. Upadek z wysokości prawie 200 metrów źle się kończy, szczególnie gdy ma się ciężar na plecach. Lądowanie nie wyglądało zbyt przyjemnie. Droga na skróty. 55. Dobra. Mam 4 przedmioty, no jest... Musi się zaliczyć. Skakanie po pustyni to nie jest najmądrzejszy sposób na jej przejście. Pan Krzysiek zemdlał z wyczerpania, padł na ziemię, po czym został zeżarty przez skorpiony i sępy. Yeah. W końcu. Okej. Hop. Skarb. To był ten na iPhone'a. Z jakiegoś powodu Janusz przeszedłby kilka tysięcy kilometrów przez pustynię, aby jako pierwszy dostać w swoje ręce najnowszy model na iPhone'a. Ale z niego fanboy. A, czy Janusz teraz jest znowu? Aha, to jest przycisk autodestrukcji, okej. No to niszczymy. Oczywiście Mosion zignorował ostrzeżenie, gdy zobaczył ten wielki czerwony guzik. Po prostu musiał go nacisnąć. Forteca zawaliła mu się na głowę. Księżniczka Julka zrzęzła pod gruzami, a Mroczny Lord został bezdomnym. Ostatnie słowa naszego bohatera były takie. Ciekawie. No 48 zakończenie, pięknie. Za dużo tego! O! Mosion był tak wielce przejęty masowym mordem Mrocznych Sługusów, że całkowicie zapomniał o tym, że ma uratować księżniczkę. Wszystko, czego chciał, to jeszcze raz usłyszeć ten mokry dźwięk. Zostać żywym na polu bitwy. Czempion. Wiedziałem, że za to będzie zakończenie i osiągnięcie. Jestem pewien, że królestwo powinniśmy się cofnąć. Dobra, jest, udało mi się. Bardziej przejśmy cały królestwo, żeby zostało rzeka klucz do drzwi, tak? Co to za miejsce? Nie wiem. To wiemy. To wszystkie... To co się wydało się być zwykłym sklepem, tak naprawdę siedził mu kierował kupiec, a Mosiąc był jego najlepszym pomagierem. Gdy księżniczka Julka została usunięta z życia publicznego, królestwo wpadło w kaplicy szpony kupca. Ej, dobra, tego się nie spodziewałem.
Sprawdzę, czy nie żyje. Mosiąc naprawdę musiał się wściec na jednego sługusa. Miał jego zwłoki kilka dni, aż nie zostało z niego nic prócz plamy na podłodze. Co ci się stało, Mosiąc? Skąd u ciebie taka nagła złość wobec takiego uroczego stworzenia? Świetne. Można to ładnie wygląda ta gablota powoli. O. Jesteśmy za nim. Hop. Chwila spędzona z księżniczką wystarczyła, by Mosiąc zrozumiał, że jego uczucia wołają gorące do kogoś innego. Mroczny Lord pomyślał tak samo. Potem żyli oni szczęśliwie w mrocznej fortecy, adoptowali dwójkę mrocznych dzieci i mrocznego kunda. 73. No i git. Mroczny Lord spodziewał się pojedynku na śmierć i życie. A otrzymał cios w plecy. Jego oczy pełne łez powoli się zamknęły. Może gdy Mosiąc śmiał się na głos niczym szaleniec. Let me out! Mosiąc wiedział, że tym razem jest przygotowany. Wyciągnął więc swoją tarczę i stanął do walki ze złem. Potęga tarczy odparła atak mrocznym mieczem i... A nie, tarcza pękła na pół. Spójrzcie tylko na rozmiar tego miecza. Ciekawe, czy Mosiąc o tym pomyślał. No tak. Mosiąc wiedział, że miał tylko 0,0 na przejście tej walki, ale głos przyjaciół, które słyszał w głowie, napełnił go odwagą i determinacją. Szkoda tylko, że nie uchroniły go przed przeciwnym na pół. Żartujesz sobie, to twój plan ucieczki? Tak, wskakuj. Cóż za profesjonalizm. Mosiąc dostarczył księżniczkę do zamku jej ojca w 3500 kawałkach. Od tamtej pory był znany jako najszybszy dostawca na świecie. Mosiąc najszybszy dostawca. Możemy ją zanieść do domu. Jelo. A, zaniosłem ją do domu, księżniczkę. Mosiąc i księżniczka Julka zamieszkali razem w jego domu. I fortuny na filmach o rozpakowywaniu zabawek, streamach, gier wideo i rewolucyjnych kulinariach jak u Gesslerowej. Piękne. Ej, dobra, to przypadkiem zrobiłem. Gdy Smok oraz księżniczka Julka w końcu się spotkali, wiedzieli, że są sobie pisani. Powoli podążyli ku sobie, aby stać się jednością. Poprzez trawienie. Ja zeżar ją. Okej. Natychmiast opuścić bramę, dzień dobry. Księżniczkę przyniosłem w końcu. Przez te wszystkie lata spędzone w lochu księżniczka Julka nie była już tą słodką księżniczką, którą wszyscy zapamiętali. Wróciła ona króla do lochu, przejęła władzę nad armią i zniewoliła wszystkich, zmuszając ich do zrobienia dla niej wielkiego posągu ze złota. Yo. Okej. Dobra, mamy kamień. I kamień pokonałem! Mieczem, co jest? Mosiąc dźgnął skałę prosto w serce, w związku z czym potrzebna była hospitalizacja. Cała jego rodzina była przy jego łóżku, modląc się o jego zdrowie. Pokonawszy 1000 noży, skała niespodziewanie też się zostanie pokonana przez zwykły miecz. Co jest? Skałę miecze normalnie, tak o. Pierwsze lecimy w prawo. O, skarb. Ta wielka skrzynia podpisana mrocznym musiała skrywać wielki skarb. Tak, kolekcję najpopularniejszej mangi i anime. Uratować księżniczki, skoro posiada się taki zestaw. Myślałem, że mi wyskoczy. Okej, ciekawe. No i wrzuciłem ją tu. Zobaczymy, co się stanie. Hop. Ofiara na ołtarzyku, którą została księżniczka Julka, to było to, czego królestwo potrzebowało. Bogowie byli zadowoleni z tej ofiary. Prowadzili wielce potrzebny dasz na zniszczone pola. Królestwo zostało ocalone. Ocaliliśmy Julką. A tym razem nie mogę spaść na dół. O, nie spadłem. Kiedy Mosiąc przyglądał się tej wielkiej skrzynce, potknął się i zatrzasnął się w środku. Po jakimś czasie Mosiąc udusił się, a tak przy okazji skrzynia była pusta. No, teraz już nie. 9. Ładnie wygląda ta tablica, no. Mosiąc wciskał w skałę z całej mocy. Skała bardzo się z tego ucieszyła. Skała oraz Mosiąc żyli długo i szczęśliwie, dopóki Mosiąc nie umarł ze starości. Skała płakała wieki po stracie męża, póki erozja nie zamieniła jej w pył. O kurde, no to grubo. Kopiemy. O jest, ej yo. Dzień dobry. Bum!
Te wróżki znały się na medycynie, znały się tak dobrze, że organy naszego bohatera naprzęczniały ją czterokrotnie. Kamień pękł, pociśnienie niczym balonik. Niestety tego wróżki już nie potrafiły wyleczyć. Ale zakończenie, tak? Ciekawe. O, rozwaliłem wszystkie. Reksio miał dosyć tych różowych komarów, które latały wokół niego i próbowały go dotknąć, więc zabił je wszystkie, zamordował je bez wahania i dopiero wtedy uświadomił sobie, że były to wróżki i chciały po prostu wyleczyć jego rany. Ups. No zdarza się, tak? Okej, i ucieczka. O, ciekawe. Wygląda na to, że księżniczka Julka skłamała na temat swojej wagi. Reksio już jej uwierzył, ale te wielkie drewniane wrota już nie ich. Budowane czynniki szybko odkryły, co się święci i odpowiednio ukarały naszą dwójkę bohaterów. A, lipka. I... Księżniczka Julka roztrzaskała się o skały i zginęła na miejscu. Relka zdołał ominąć skały, a potem użył zwłok księżniczek jako łódki, by się wydostać na zewnątrz. I niezadowolony z tego, co się stało, Relka użył gwizdka, by cofnąć się w czasie. A jeszcze raz używamy gwizdka i znowu robimy to samo. Relka nie spodziewał się, no i właśnie. Oho. Nadużywanie mocy gwizdka czasu spowodowało pojawienie się dziury czasoprzestrzeni, która pochłonęła wszelką istniejącą materię. Jest jednak i w pustej sytuacji mroźny lord też padł do tej dziury. Mamy zakończenie. Tak myślałem, że może właśnie tak być, nie? O, właśnie ta skrzynia. Oho, tego skarbu tutaj wcześniej nie było. Patrzmy, co jest Aha, więc tutaj schował się ten mimik. Wszystko jasne, mimik się schował. No i mamy 75. Siup. Dobra, możemy zejść w lewo. Ona siedziwa, zamiast zasługi i zainteresowanie, jakie Zbyszek wykazał wobec mrocznych sługusów, ci wybrali go na przedstawiciela swoich związków zawodowych. Na całe szczęście nie słyszeli o jego morderstwach z poprzednich prób. Nie. Uf. Wreszcie uprasz się. Zbyszek oraz księżniczka Julka zdecydowali się nieco zrelaksować po długiej podróży. I nie trwał jednak długo. Rodzinka.pl, zakończenie 86. I wskazówkę zdobyć i przy okazji to jest rura, nie? Normalnie możesz przejść za tą lawą. O, wskazówka. O. No i nie wziąłem wskazówki, ale znalazłem coś innego. A kolonia obcych pasożytów z innego świata szybko przeniknęła do ciała naszego bohatera, nadając mu dziwny, czarny wygląd. Myszek młody od razu poleciał do domu, by sprawdzić przed lustrem, jak wygląda. No już niewiele zostało, już 6 tylko. Dobra, idę oddać kamyczek. Czarny kryzys został ukryty z bardzo ważnego powodu, aby Zbyszek i tak zabrał go na przechadzkę. Gdy tylko mroczny odzyskał kamień, urósł 10 razy większy i zniszczył królestwo, a potem wyruszył, aby znaleźć bigos na tyle duży, aby zaspokoić swój głód. Dobra, zostało nam 1, 2, 3, 4, 5. A ty to? 4, 5 grobów. Otwiera mi się, zobaczymy. Po zabiciu każdego dewelopera gry, którego napotkał, Zbyszek skończył w piekle. Tutaj do końca świata i jeden dzień dłużej będzie musiał produkować gry komputerowe. Podczas gry, gdy nasi będą spędzali miło czas w deweloperskim niebie. Pięknie. Zostały 4. Co się stanie? O! Stało się. Oj, ile Zbyszek był w stanie utrzymać pod wodą oddech przez ponad 10 minut, to jednak woda była bardzo zimna. Niedługo po tym, jak temperatura jego ciała drastycznie spadła, Zbyszek zamarzł na śmierć. Staliśmy hipotermii, po prostu. Z bigosem akurat do zamku. Proszę, bigos! Przyniosłem bigos. Zbyszek naprawdę wybruł z siebie flaki, by dostarczyć jedzenie dla króla. Niestety królowi nie spodobało się, że bigos był cały rozpaćkany i rozkazałby, aby Zbyszek został aresztowany pod zarzutem niespełnienia standardów żywieniowych królestwa. Okej, zostało 98. Ej, w sumie to możemy... O! Dobra, udało się dostarczyć bigos. Ten mimik wcale nie był zły, był po prostu głodny. Bigos, który przyniósł mu Zbyszek, wystarczyłby go całkowicie nakarmić. Tak, mimik nie był już głodny. Ale, kurczę, czy Zbyszek nie wygląda wprost przepysznie? Z drugiej strony, nie zjada się swojego wybawcy, prawda? Chwila grozy. Dobra, myślałem, że wyskoczy. I dobra.
No i git. 99. Jest, mam 4 kryształy. Okej, otwieramy to. Mi się spodobało. No co ty, chcę więcej akcji. Zbyszek zwie się teraz Super Zbyszek. Lecę na smoku! Myślałem, że mogę go zarąbać. To jest, wylatuję na nim. Cześć. Po upuszczeniu kraju, z którym się urodzi, Zbyszek spojrzał na horyzont, wiedział, że musi zdobyć jeszcze więcej mocy. O, to nie ja jestem twoją to nie... A, to nie jest moja ostateczna forma, okej. O kurde. Dobra. I... Żegnaj. Adios. Super Zbyszek cię pokonał. Koniec tego super zguza Zbyszek wiedział już, co należy zrobić teraz. Zabrać Krzysztof, przejąć jego mroczne moce. Super Zbyszek się zniesie teraz mroczny lord? Co jest? Zostałem mrocznym lordem. Tego się nie spodziewałem. Kiedy Zbyszek poszedł do pianinia, poczuł nagle chęć, aby usiąść i zagrać, usiąść i dobrze zagrać, usiąść i zagrać po prostu. Zbyszek pięknie gra. Nawet nie wiecie jak. Boże święty. Zapiera to dech w piersiach. Zbyszek, pięknie grasz. Puszczak powrócił do swojego gniazda. No i super. Wykonywając swoje plany podboju świat... Co? Ciekawie. Skała i smok zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Kilka lat później doczekaliśmy się gromadki skałosmoczków. Deweloperzy zostali wykopani z nieba po tym, jak zaczęli produkować totalne bijatyki na konsolę. Niewiele zostało z królestwa i jego mieszkańców. Mroczny Lord widocznie zawczasu się tym zajął. Albo go. Ale nowi herosi nadal będą się pojawiać, by wyrzucić wyzwanie Mrocznemu Lordowi i przywrócić pokój na świecie? Aha, Janusz. Janusz pierwszy zaczął, a skończyliśmy na Zbyszku. Tak kończy się Reventur. Historia o tym, jak zwykły wieśniak przetrwał wiele niebezpieczeństw i przygód, by zostać Mrocznym Lordem, panem całego świata i mistrzem pianina. Koniec 100 na 100. Ale to nie jest koniec, mamy 101. Aby otrzymać ostatnie osiągnięcie 101 w Reventurę, potrzeba 125%. Aby to zrobić, musiałem iść do komnaty księżniczki i patrzeć w obraz przez około minutę. Uratować księżniczkę, a następnie używając również kurczaka dolecieć do wentylacji na prawo od dziury w moście. Przynieść księżniczkę do drzwi pod sklepikarzem, a następnie nacisnąć guzik i polecieć w dół zamiast jechać do góry. Zanieść kurczaka do stodoły, która znajduje się pod zamkiem. Pójść do mrocznej wieży, aby tam trafić, trzeba przejść otchłań mroku. Nie jest to trudne, jedynie potrzebujemy haka z liną oraz miecza. Przejść całą wieżę nie jest to trudne, no chyba że segment z cierpliwością. Ale po dojściu na samą górę bierzemy kurczaka i lecimy w prawo, aż nie dotrzemy na kamienną górę, gdzie po kilku minutach znajdujemy prototyp gry Reventura. Więc aby otrzymać kolejne procenty, trzeba wykonać tam wszystkie 8 zakończeń. Wytulić każdego z 5 deweloperów, którzy znajdują się w lokacji wodospadu na prawo. Powrócić ponownie na mroczną wieżę, tym razem powinna być na prawo winda, jeżeli udało się wejść na samą górę wieży. Ale zabieramy kurczaka z wieży i powracamy do kurczaka na lewo od naszego domku. Co się stało? Następnie zająłem się zniszczeniem każdej trawy, która jest w królestwie oraz poza nią, jedynie po to, aby otrzymać kolejne procenty oraz otrzymać mistrza ogrodnictwa. Aby otrzymać kolejne procenty, musimy zrobić, aby Mimi wybuchł. Aby to wykonać, po prostu trzeba go przytulić. Co się stało?
Aby otrzymać kolejne procenty, musimy się dostać do kamiennego pokoju. Aby tam się dostać, potrzebujemy kurczaka i musimy się przytulać do lewej ściany. Przy okazji w tym pokoju, jeżeli wejdziemy do środka dużego kamienia, możemy się dowiedzieć, co trzeba jeszcze wykonać, aby zdobyć 125%. Aby otrzymać ostatnie procenty, niestety musiałem się zająć nadwyżką zwierząt. Cześć. Sorry, potrzebuję 1%. Muszę was się pozbyć. Ciekawość zabiła kociaka. Odblokowałeś straszne poczucie winy. No i brama się otworzyła. Dobra, idziemy w prawo. Ostatnie osiągnięcie. Włożyliśmy całe nasze serce i duszę w tworzenie gry Reventure. Dzięki tobie i tysiącom innych graczy spełniliśmy nasze marzenie i zostaliśmy prawdziwym studiem gier niezależnych. Na tyle się nie nas pozabijałeś w pewnym momencie gry i tak cię kochamy. Do zobaczenia w przyszłej grze. Ty to Pixelato. Dzięki za grę. Zakończenie 101. Ostatnie zakończenie. I tak zdobywamy ostatnie osiągnięcie w grze Reventure. I tak właśnie kończymy gierkę Reventure. Więc co? Let's go! I tak oto udało się ukończyć wszystkie osiągnięcia w Reventure. Jeżeli materiał ci się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz suba, żeby nie przegapić kolejnych filmów z osiągnięć. A teraz lecę, na razie i cześć!